Cześć, tutaj Kawiak Jones i witam Cię w pilotażowym odcinku nowej serii, w której pokażę Ci, jak przeżyłem ponad 100 godzin pod ziemią w paryskich katakumbach. W tym krótkim wstępie opowiem Ci, czego możesz się spodziewać po tej serii. W paryskich labiryntach nagrałem ponad 7 godzin materiału, który dodatkowo uzupełnię dziesiątkami stron moich notatek, także myślę, że spokojnie mogę Ci obiecać nawet 20 odcinków z tego miejsca. Będzie to zdecydowanie jeden z najpoważniejszych projektów montażowych, jakich się podjąłem. Mam ambitny zamiar stworzyć serię, która kompleksowo przedstawi historię katakumb bez zbędnego kolorowania i dramatyzowania oraz uroki i niebezpieczeństwa związane z tym miejscem. Oczywiście na samo hasło katakumby każdy pewnie myśli kości i o tych kościach będzie co najmniej jeden cały odcinek, ale dodatkowo postaram się przybliżyć ich historię i wyjaśnić, w jaki sposób w podziemiach tej europejskiej stolicy znalazły się kości kilku milionów ludzi. Oprócz historii opowiem również o urokach oraz o wszystkich niedogodnościach związanych ze spędzaniem tak dużej ilości czasu pod ziemią. A było to naprawdę nie lada osiągnięcie, bo każda z napotkanych przez nas osób nie mogła się nadziwić, jak można zejść pierwszy raz w życiu do katakumb i spędzić tam prawie 5 dni. Podczas tych 107 godzin przeszliśmy ponad 30 km po tym labiryncie i było to jedno z największych kondycyjnych wyzwań mojego życia. Na dowód tego, jak wymagający był ten wyjazd, zdradzę Ci, że w 5 dni schudłem aż o 2 kg, a to całkiem sporo, bo to prawie 3% wagi mojego ciała. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to w ogóle są katakumby i z czym to się je, to w moich historycznych dygresjach skupię się również na samej historii tego miejsca, obejmującej okres od dnia dzisiejszego aż do 50 milionów lat wstecz. Dlatego przygotuj się nie tylko na solidną dawkę klaustrofobicznych i często makabrycznych ujęć, ale i na porządną porcję wiedzy historycznej i ciekawostek związanych z tym miejscem. A no i bym zapomniał. Przed wyjazdem zebrałem Wasze wszystkie pytania z komentarzy i głęboko w katakumbach, czasami nawet leżąc na ludzkich szczątkach, nagrywałem odpowiedzi na Wasze pytania, którymi zamierzam urozmaicić jeszcze bardziej ten projekt. No i zobaczycie kulisy może nie najbardziej udanej, ale prawdopodobnie pierwszej transmisji na żywo z podziemi na YouTubie. Gotów? Gotowa? No to zapraszam pod ziemię. No siemanko, ja jestem Kawiak Jones. No i właśnie w tym momencie chciałem Wam przedstawić moje łóżko, które wygląda tak właśnie po wstaniu po 8 godzinach pierwszej nocy w katakombach. Było trochę zimno, nie wiem czy całe 8 godzin spałem, chyba nie wiem, mam wrażenie, że spałem jakieś 4 godziny, a 4 godziny byłem w takim letargu, że po prostu nie wiem czy spałem nawet. W każdym razie już jestem ubrany w mokre ciuchy z wczoraj. Zresztą tak jak widać, wczoraj przylało nam się przez wodery no i będziemy dalej mokrzy, bo tutaj nic nie wysycha. W każdym razie tak wygląda nasza noclegownia. Hamak mojego kolegi. Teraz idziemy do moich kolegów. Do Bartka i Janka, którzy właśnie wstali. Jak tam chłopaki? Się spało, nie? Pierwsza noc pod ziemią. Bardziej przeraża mnie to, że muszę założyć, nawet nie to, że będę chodził do katakumbach, tylko że muszę założyć te buty, które po prostu tak, one teraz są lodowate po całej nocy na tym, nie? No dlatego tak się cieszę, że moje nie przymogły przynajmniej do środka. Woda się wlała, ale nie przymokły, nie? W każdym razie tak właśnie wygląda, jest godzina 11:30, nic nas to zupełnie nie obchodzi. Tutaj stoi mój kolega stoi w rurze. Jest to bardzo ciekawe miejsce, w którym zaczęliśmy spać, z tego względu, że w tej rurze można po prostu odebrać sygnał telefonu. To jest o tyle ciekawe, że wczoraj zgubiłem telefon na wejściu, pierwszy raz w życiu, na samym wejściu do katakumb. No i kolega po prostu odebrał wiadomość od kogoś, kto znalazł mój telefon i właśnie próbujemy go teraz odzyskać, co bardzo ułatwiłoby mi życie i poprawiłoby mi humor. No ale zobaczymy. W każdym razie my się ogarniamy, myślimy nad jakimś śniadaniem, orzechy i nad jakimś polarną herbatą, czyli wodą, bo kuchenek też nie mamy i ruszamy dalej. Gdzieś plan na dzisiaj kości. O, najlepsze jest to, że tam nad nami znajduje się studzienka kanalizacyjna i normalnie słyszę bawiące się dzieci i jeżdżące samochody nad nami. Także bardzo fajne uczucie, nie? W ogóle sama myśl, że chodzimy pod czyimiś mieszkaniami i tam napiernicza muzyka i w ogóle w sensie u nas pod ziemią, no oni tego nawet nie słyszą, jest po prostu niesamowita. Jeżeli bym się urodził w Paryżu, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. No jak widać naprawdę mamy tutaj internet, tu właśnie leci film, znaczy muzyka z tego, z Amazon Musica, tu mamy głośnicze z Bluetootha i normalnie sobie z powierzchni pod ziemią 20 metrów odtwarzamy muzykę. Czegoś takiego jeszcze nigdy, ale to nigdy w życiu nie przeżyłem. Raz kolega znalazł sygnał radiowy w pierwszej stacji radia, w bunkrach 30 metrów pod ziemią, no ale to jednak jest troszeczkę coś innego, bo tutaj mamy tak naprawdę internet 4G, nie? Także tak to wygląda.
catacombes. Tu perds tes sous, tu deviens fou. Tu cherches partout ton bout de chichon, fini les tongs aux catacombes. Je ne savais pas, je ne... To, co tutaj widzicie, to jest fajny przykład na to, jak miasto Paryż walczy z osobami, które tutaj wchodzą. W ścianie, którą tutaj, znaczy w przejściu, które tutaj widzicie, po prostu zabetonowano całą drogę. No i teoretycznie po to, żeby nie można było przejść. Problem jest tylko taki, że ściany boczne, one są z bardzo miękkiego kamienia i tak naprawdę, no, może patykiem, ale twardszym, ale bym je przekuł. No i tak właśnie wygląda to przejście, które tam zrobili. Oni na to mówią lisianora, czyli ściana po prostu zalała cały korytarz, a oni wykopali obok ściany, poszerzyliście, po prostu poszerzyli przejście i teraz trzeba to po prostu troszeczkę ominąć, nie? Jest to o tyle niewygodne, że jeżeli ktoś ma 2 plecaki na plecach i 1 na brzuchu, tak jak ja na przykład, to się musi nieźle najebać, żeby to wszystko tutaj przycisnąć. Także wczoraj około 4 nad ranem szedłem spać w takim stanie, w jakim już dawno nie szedłem. Tak bardzo wyczerpany po całej nocy no, imprezowania, po całym dniu podróżowania, kurde, i po jeszcze połowie dnia pracy, w której byłem. Także wczoraj obudziłem się w Berlinie, poszedłem do pracy, a poszedłem spać w katakombach, także to był naprawdę fajny, ale też wymagający i trudny dzień. No z chłopakami szykujemy się właśnie do śniadania. Także tak wygląda śniadanie pod ziemią. Kończyliśmy śniadanie i teraz trzeba przepakować plecaki, bo część zostawiamy tutaj, skitraną w jakiejś szparze, jeszcze nie wiem w której. Będziemy po prostu musieli czegoś poszukać. A teraz właśnie robimy w końcu przypakowywanie, bo wczoraj przylecieliśmy samolotami i to musiało być inaczej spakowane niż jest teraz. Także wszystko musimy sobie na nowo zorganizować, ogarnąć. No i przede wszystkim jakieś ciuchy na czysto zachować, bo w takim stanie mamy za parę godzin wyjść na powierzchnię, nie? Podobno nikomu to tutaj nie robi różnicy, także zobaczymy. Wchodzimy właśnie na cały dzień w teren. No i siłą rzeczy nie będziemy nosić ze sobą tych wszystkich 30 kg worków i tak dalej. Także właśnie znaleźliśmy sobie skrytkę. Będziemy to wszystko tam pakować. Za kamieniami zabudujemy sobie ścianę, żeby tego nie było widać. No i w drodze powrotnej po prostu sobie to wszystko odbierzemy, bo nie ma sensu chodzić cały dzień, bo po prostu byśmy się zabili normalnie fizycznie. No jak widać, samo pakowanie sprzętu też nie jest łatwe, się nie mieści, nie? No dobra, tak to wygląda nasz skład. Teraz po prostu trzeba nabudować ściany, żeby tego nie było widać. Wypadałoby tu przedstawić osoby biorące ze mną udział w tym wyjeździe. Po pierwsze Jose, zwany Jankiem, a wśród bojowników Joe Monstera znany jako Cold Seed, autor setek artykułów pojawiających się na tym portalu. Zadaniem Janka jest obsługa kamery oraz napisanie zacnego reportażu z całego wyjazdu. Drugą osobą jest Bartek, przyjaciel Janka, który pojechał z nami jako fotograf. Obaj ci panowie jeszcze nigdy nie byli pod ziemią i mimo to zdecydowali się ze mną pojechać. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, jak bardzo tych 5 dni pod ziemią wpłynie na ich życie. Trzecią osobą jest mój kolega, doświadczony katafil, który woli pozostać anonimowy, a to jest pierwsza i ostatnia wstawka na jego temat w tej serii. No dobra, raz zostaje nam tylko liczyć na to, że znajdziemy tą komorę i jak wrócimy do niej, to dalej tutaj będzie. W porównaniu z 3 plecakami, w drogę teraz wychodzimy z jedną, to mam wszystko od baterii po kamery, na kamerę akurat trzyma kolega. Także w ten sposób to wygląda. No i kierujemy się w pierwszy dzień. Pierwszy dzień? Tak. W sumie wyszliśmy po północy, więc to jest cały czas pierwszy dzień. Kierujemy się na północ i tam będziemy sobie oglądali kości. Czyli będzie czołganie się po kościach i w ogóle. No koloniki już są na miejscu, jestem przygotowany. Nawet trochę wyspany, mimo że spałem tylko północy. Pierwsze w życiu spanie na hamaku i od razu w katakombach i w ogóle. No dużo ciekawych doświadczeń będę miał tutaj po tym pozbieraniu. W ogóle ktoś znalazł mój telefon. I bardzo prawdopodobne, że uda mi się go odzyskać za jakimś tam drobnym odstępnym i tak dalej. Także nie jest wszystko jeszcze tak źle. Zobaczymy jak to będzie, my tymczasem wybieramy się w drogę. Żeby dać ci pojęcie upływającego czasu, postanowiłem od czasu do czasu w prawym górnym narożniku podawać od ilu godzin znajduję się już pod ziemią. Na szczęście będzie to raczej prosty rachunek, bo pod ziemię zszedłem krótko po północy w nocy, z soboty na niedzielę i na tą chwilę znajduję się tam od 13 godzin. Pod koniec XVIII wieku była duża katastrofa, zapadł się cały kwadrat miasta, znaczy cała jakby dzielnica miasta, przez to, że właśnie katakumby były za słabe. W związku z czym zaczęto w tamtym okresie to po prostu wzmacniać, wypełniać te wszystkie pustki. No i tutaj mamy napisane właśnie, w którym roku ta ściana została zbudowana. Było to zbudowane w 1807 roku. Była to 15. ściana zbudowana w tym roku przez grupę dowodzoną przez pana, którego imię zaczynało się na G. Poszukałem trochę i ustaliłem znaczenie litery G. Chodzi o pana Guillemont.
francuskiego architekta, który dwukrotnie stał na czele Generalnej Inspekcji Kamieniołomów, specjalnego biura, które zajmowało się lokalizacją i wzmacnianiem starych pokopalnianych wyrobisk pod Paryżem. Pan Guillemont do dzisiaj jest przedstawiany jako zbawiciel miasta, gdyż to właśnie on opracował pierwszy plan katakumb oraz szczegółowy plan ich przebudowy, którego trzymali się jego następcy. Dotarliśmy właśnie do ciekawego miejsca. Tutaj ktoś sobie zrobił warsztat do naprawy butów. Oczywiście jest tutaj też zablokowany kawałek tunelu, widać go nawet gdzieś tutaj. W każdym razie warsztat do naprawy butów, no i koleś sobie tutaj go zrobił, żeby po prostu było. Tutaj miał stolik, tu przykuwał wszystkie rzeczy, jakieś 2 lata temu to wszystko tutaj normalnie jeszcze w jakiś tam sposób działało. No ale widać, że ta subkultura tutaj jest naprawdę fajna. Mamy tutaj od tej linii 17 metrów do góry, żeby wyjść na powierzchnię, czyli znajdujemy się teraz na głębokości 17 metrów pod Paryżem, a tutaj to 20,19 to jest średni poziom rzeki, która przepływa przez Paryż, czyli tak jakby poziom 0. To znaczy, że znajdujemy się 3 metry nad jej poziomem, to znaczy, że te tunele nigdy nie będą zalane przez tą, przynajmniej przez rzekę, nie? Bo mogą być zalane przez inne rzeczy, aczkolwiek nie sądzę, bo tutaj w ogóle tego nie widać. Zresztą jakby tutaj była woda, to te kamienie by się porozpuszczały. Idziemy dalej, jeszcze się nie zgubiłem. Tam mówią, że zgubienie się to bardzo normalna rzecz i muszę się zgubić jak najczęściej, żeby się nauczyć jak najwięcej. Także idziemy dalej, prosto. No i co, idziemy. W końcu jakaś dziura do spenetrowania, także idę zobaczyć. Ale fajna salka na jakąś imprezę albo randkę na przykład. Śmieci nie ma, nie śmierdzi nawet, obok jest studzienka, pewnie wyjdzie. Ale jest zamknięta. I nie ma drabinki, poka? O. Także tak wygląda nasza głębokość teraz. No nic, idziemy dalej. Najważniejsze, że kolejna dziura spenetrowana. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. W kolejnym odcinku wyjaśnię Ci, jakim cudem 30 metrów pod ziemią znalazły się muszelki oraz po raz pierwszy zejdę na niższy poziom katakumb. Przypominam też, że prowadzę grupę na Facebooku, gdzie publikuję informacje o organizowanych przeze mnie wyjazdach oraz ciekawostki ze świata podziemi. Zapraszam również na ekstremalne zwiedzanie bunkra pod kompleksem Ziwerk 17 listopada tego roku. Uczestników zabiorę na 8 godzin do prawdziwego podziemnego labiryntu składającego się z ponad 400 pomieszczeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!